Siema, z tej strony Dominika. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tym, kim jest turecki strzelec sportowy. Zapraszam do oglądania. Igrzyska Olimpijskie to najstarsza i zarazem największa międzynarodowa impreza sportowa organizowana co 4 lata. Pierwsze udokumentowane igrzyska odbyły się w 776 roku przed naszą erą, czyli jeszcze przed powstaniem Cesarstwa Rzymskiego. Przez te wszystkie lata historia była świadkiem niesamowitych osiągnięć i zachowań zawodników. Przykładowo na 85. igrzyskach legendarny Spartianin Ladas po ukończeniu zwycięskiego biegu po przekroczeniu mety miał paść martwy z wyczerpania, co miało podkreślać jego nadludzkie wysiłki i oddanie dla sportu. W czasach starożytności zawodnik, który wygrał igrzyska, stawał się sławny i otrzymywał tytuł olimpionika. Dochodziło wtedy na przykład do takich sytuacji, że w jego rodzinnym mieście stawiano pomniki na jego cześć i pisano wiersze. W murze miasta wygranego zawodnika niekiedy robiono dziurę, przez którą wchodził zwycięzca witany przez mieszkańców. Oznaczało to, że miasto już nikogo się nie obawia, ponieważ mają takiego obrońcę. Choć charakter igrzysk i ich zwyczaje przez lata naprawdę uległy zmianie, tak Turcy mogą naprawdę czuć dumę ze swojego srebrnego medalisty i bez większych kompleksów zrobić dziurę w murze w jego rodzinnym mieście, ponieważ z takim obrońcą mogą naprawdę czuć się bezpiecznie. Internet praktycznie eksplodował po jego niesamowitym występie drużynowym w konkursie strzelania z pistoletu pneumatycznego 31 lipca, gdzie wraz z partnerką zdobył srebro. Genezą jego popularności przede wszystkim jest jego wyjątkowo zwyczajny wygląd i usposobienie. No i tu ktoś oczywiście mógłby spytać, co w tym takiego niezwykłego. Ponieważ tak luźne podejście do takiej konkurencji na tak wysokim poziomie jest zwyczajnie nieprawdopodobne. Dla porównania pozostali uczestnicy wyposażeni byli w specjalną soczewkę oraz nauszniki ochronne, co za tym idzie często charakteryzując się nienaganną postawą. Tymczasem nasz bohater na pełnym luzie, bez żadnego dodatkowego wyposażenia, w koszulce, zwyczajnych okularach i oczywiście z ręką w kieszeni, na pełnym luzie zdobywa srebro na tak ogromnej imprezie. W związku z tym lawinowo zaczęły pojawiać się z nim różne memy i edity. Nazywany był tureckim Hitmanem lub Johnem Wickiem. Mogłoby się co niektórym wydawać, że pojawił się znikąd i na te igrzyska wpadł sobie przy okazji, na przykład pomiędzy zleceniami na inne rzeczy. Jednak w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Na swój sukces pracował naprawdę przez wiele lat. Więc pozwólcie, że przybliżę nieco jego historię. Tak więc, kim jest turecki strzelec sportowy? Nasz bohater w rzeczywistości nazywa się Yusuf Dikec. Urodził się 1 stycznia 1973 roku w Turcji, dokładniej w Ankarze. Jest emerytowanym podoficerem żandarmerii tureckiej i członkiem klubu sportowego Jandarma Gucu. W Paryżu srebro zdobył w drużynie z partnerką Seval Iliadą Tarhan. Już w wieku 21 lat zapisał się do szkoły wojskowej żandarmerii w Ankarze. Po ukończeniu nauki został kapralem i rozpoczął służbę w Mardinie. W 1999 roku Dikec ponownie uczęszczał do szkoły wojskowej żandarmerii, a po roku ukończył ją w stopniu sierżanta. Służył przez rok w Stambule, a następnie został przeniesiony do Jandarma Gucu w Ankarze, klubu sportowego tureckiej żandarmerii. Oznacza to, że już wtedy widziano w nim ogromny potencjał i oczywiście aktualne igrzyska olimpijskie również nie były przypadkiem, ponieważ w tej dziedzinie już od lat odnosi ogromne sukcesy. Tak więc po przeniesieniu do klubu sportowego nie trzeba było długo czekać na pierwsze sukcesy. Dikec wielokrotnie zdobywał tytuł mistrza Turcji i jest rekordzistą krajowym w różnych kategoriach konkurencji pistoletowych. Już w 2006 roku ustanowił nowy rekord świata w konkurencji pistoletu centralnego zapłonu na 25 metrów podczas mistrzostw świata wojskowych w Norwegii, zdobywając 597 punktów. Jeżeli myślicie, że jego styl i wygląd był spowodowany jakimś powiedzmy przypadkiem na aktualnych igrzyskach olimpijskich i na przykład zapomniał zabrać jakiegoś swojego obowiązkowego sprzętu, no to nic bardziej mylnego. Zobaczcie, jak wyglądał w 2011 roku, kiedy wygrywał Puchar Świata. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Wtedy nawet nie miał okularów. Kto wie, może bez okularów na igrzyskach zdobyłby jednak złoto. Ktoś z was może się zastanawiać, dlaczego w 2011 roku jego wyczyn nie był tak popularny jak teraz.
No, nie da się ukryć, że poza Igrzyskami Olimpijskimi ta dyscyplina nie jest zbyt medialna. O Igrzyska Olimpijskie otarł się w 2012 roku, gdzie zakwalifikował się do udziału w konkurencji mężczyzn pistoletu pneumatycznego na 10 metrów. Wziął również udział w konkurencji pistoletu na 50 metrów, ale nie awansował do rundy finałowej. Oczywiście nie złamało to naszego bohatera, ponieważ rok później pocieszył się skromnym, podwójnym złotem na Mistrzostwach Europy. W pistolecie standardowym na 25 metrów oraz w pistolecie centralnego zaponu na 25 metrów. No, oczywiście w indywidualnych konkurencjach, ponieważ drużynowo udało mu się zdobyć jeszcze jedno złoto i srebro na tych samych zawodach. Więc jak widzicie, w tej dyscyplinie praktycznie osiągnął wszystko, co było możliwe, ponieważ gdybym każde jego osiągnięcie opisywał osobno, no to po prostu nie starczyłoby nam czasu, bo we wszystkich poważnych zawodach był na podium co najmniej 31 razy. Brakowało mu jedynie medalu na Igrzyskach Olimpijskich. Aż do teraz. Z ciekawostek dotyczących jego osoby można jeszcze wspomnieć, że ma 180 cm wzrostu, jego hobby to taniec, nie morderstwa na zlecenie, no i jest singlem, więc jeżeli potrzebujecie partnera, przy którym czulibyście się bezpiecznie, to teraz ciężej o lepszy wybór. Pod warunkiem, że na was w ogóle spojrzy, bo jego życie wypełnia ta urocza kicia. Oczywiście nazwana już najbezpieczniejszym kotem na świecie. Jak myślicie, czy nasz bohater osiągnął już szczyt w swojej karierze? Czy jednak może na przykład na następnych igrzyskach pokusi się o złoto? Dajcie znać w komentarzach. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam ciebie również na mojego Instagrama oraz na Discorda, gdzie najłatwiej się ze mną skontaktować. Link do nich znajdziecie w opisie. Dziękuję wspierającym za wspieranie, również zachęcam do wspierania i czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo!